Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Stokalski, Game Director, Design Director w 11-Bit Studios. Dzisiaj by przedstawiać należałoby znacznie dłużej, ale w trakcie rozmowy wyjdzie. Jakbym zaczął tutaj wymieniać wszystkie twoje osiągnięcia, to byłoby długo. Dzień dobry, Jakub. Nazwiska. Dzień dobry, tak, cześć. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich serdecznie i Państwa również. No i myślę, że zapomniałeś jednym, że Kuba jest reżyserem Frostpunka 2. Tak, to jest bardzo... I też Frostpunka 1, prawda? Lead designerem Frostpunka 1. Dobrze. Więc to, nie zapomniałem, bo to jest temat, który się będzie pojawiał. Kuba jest jeszcze wieloma różnymi rzeczami, o których będziemy rozmawiali w trakcie. No, ciekaw jestem, do jakiej głębokości dojdziemy tutaj. Zanim zaczniemy, powiedz, jak tam, jesteś zmęczony panelem? Bo jesteśmy tuż po panelu Kuby. Nie. Jakąś dobrą energię z publicznością złapaliśmy chyba i było w porządku. Trochę gardło mam zdarte, mam nadzieję, że będę mruczał akceptowalnie tutaj dla nas wszystkich. A jak się czujesz w ogóle? To jest twój pierwszy występ na GDC? Bo wiem, że to jest bardzo prestiżowa rzecz. Tak, to jest ciekawa historia, bo to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle jestem na GDC i ten wykład, który dzisiaj miałem, w ogóle inicjalnie miałem go dać w 2020 roku. W tym roku, w którym skasowali GDC, bo przyszedł COVID. A na GDC mniej więcej próbuję pojechać od 10 lat. I tak co roku wychodzi coś. I jak wtedy już miałem jechać, miałem zaakceptowane, wszystko przyklepane, bilety kupione i tak dalej, no to sorry, na 3 lata jeszcze out. Także bardzo się cieszę, że udało mi się dojechać. A powiedz, jaki był dokładnie tytuł twojego panelu? The Language of Games and How to Speak It, czyli język gier, jak nim mówić. I to, muszę Państwu powiedzieć, bardzo, bardzo głęboki i bardzo poważny temat. I też taki dosyć trudny z mojej perspektywy, człowieka, który tak patrzy bardzo z zewnątrz na to wszystko, na pewno, ale także bardzo, bardzo interesujący i także bardzo wnikliwy. Ja zaraz Borysowi oddam głos, tylko chciałem powiedzieć jeszcze właściwie, bo byłem na panelu i Pawła Sasko, i twoim, ty żeś o Pawle też wspominał, że wasze spojrzenie, zresztą też jeszcze też inny panel był też dokładnie o tym samym, że spojrzenie na gry z bardzo ludzkiego punktu widzenia, co jest też bliskie twojemu wykształceniu, o czym to pewnie za chwilę opowiadam. Ale już, Borys, już ci oddaję głos, bo jak ja się tak rozgadam, to nie mieliśmy okazji. Ja bym chciał na początku porozmawiać o twoim origin story, bo my się poznaliśmy bardzo, bardzo dawno temu, chyba w momencie końca One to Tribe i kiedy ty kończyłeś Space Coma. Tak było. Gra, czasy. która była dość oryginalna, ale nie zawojowała rynku. Nie, to była, nawet jak ją robiliśmy z Maćkiem Czerwonką, bo to taki dwuosobowy. Tak, pozdrawiamy, Maciek. Sami weterani robią. Pozdrowienia do Szwecji. Tak. To był taki projekt, który nawet jak go robiliśmy, to go taką etiudą nazywaliśmy. No, to była minimalistyczna gra, meditative strategy game, tak żeśmy sobie to nazywali, nie? Że jakby chodziło o to, żeby był Zen-out, ale żeby to była pełnoprawna jakby gra strategiczna. Taki mikro Forex troszkę nam się udał wtedy. Nie? I ja bardzo dumny jestem tak w ogóle z tej gry, natomiast tak jak mówisz, jakby nie można powiedzieć, żeby podbiła top-sellery Steamowe. Tak, bardzo ciekawa. Ja osobiście kupiłem tą grę na premierę, więc jakby... Dobrze, ale skąd ty się wziąłeś w grach? Skąd to się wzięło, że robisz gry? O cholera, jasne. A to trzeba by dodać właśnie coś do tej historii, bo ty z wykształcenia ty masz doktorat z psychologii? Prawie, o mało co. Nie, doktoratu jeszcze nie mam, nie skończyłem go. Obiecuję sobie, że kiedyś go dokończę, ale... A z filozofii? Z filozofii nie, chociaż filozofię na olimpijskim poziomie kończyłem w liceum jeszcze, a po trasie na matematyce jeszcze byłem przez trochę, także... No więc to pytanie sprowadza się do tego, co psycholog robi w game devie? A wiesz co, to jest w ogóle bardzo... Jeżeli ktoś się zastanawia, czego mógłby się uczyć, żeby dobrze projektować gry, to psychologia jest jednym z takich kierunków, który mi się faktycznie przydaje w pracy. Tak jak się zazwyczaj mówi, że po co na studia lepiej od razu zacząć robić, to ja totalnie nie jestem z tego trendu. Ja psychologiczne rzeczy, zwłaszcza związane właśnie z psychologią poznawczą, o czym dzisiaj trochę mówiłem, czy psychologią narracji, to są wprost używalne rzeczy. Nie? Natomiast ja na studiach byłem w ogóle ciekawych takich
Bo to nie była czysta, znaczy magistrem jestem psychologii, natomiast kierunek to był taki, który już nie istnieje na SWPS-ie warszawskim, SPIK, czyli Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji. I to był taki ciekawy kierunek, który łączył właśnie, magistrem się zostawało psychologii, ale w trakcie nauki były tak naprawdę 3 komponenty. Psychologia, informatyka i sztuka nowych mediów. I to był taki miks bardzo interdyscyplinarny, gdzieś miejscami zbliżony też naukowo do tego, co na zachodzie się jako Human-Computer Interaction, taki kierunek jakby funkcjonuje. I tam się dużo takiego miksu pojawiało na tych studiach. Więc ja naprawdę, ja mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mi studia pomagają w pracy. No, zważywszy na to, jaki był panel i to, o czym opowiadałeś, to zdecydowanie twoja wiedza ze studiów jest bardzo ważną częścią twojej pracy w game devie. Tak. Ale tak jak pytał Borys, gdzie był ten moment, kiedy ty żeś się zdecydował na game dev? To niejako... Kurczę, to jest taki, wiecie, miks przypadku i przeznaczenia, mam wrażenie, bo ja zawsze dużo grałem oczywiście i to jakby zarówno w tabletopy, w jakieś RPG, roleplaye i oczywiście w gry komputerowe również. Na studiach byłem takich, jakich byłem, no i na 3. roku do roboty poszedłem. I do roboty poszedłem do One2Tribe, do firmy, która wtedy była bardzo innowacyjną, zresztą dalej jest chyba, tylko wtedy się zajmowała grami również, tylko takimi totalnie nie takimi jak dziś byśmy powiedzieli, wiecie, konsole PC-ty, tylko robiła gry SMS-owe, Massive Multiplayer SMS-owe. I Neuroshima. I Neuroshima później, tak. Massive Multiplayer SMS. Naprawdę. Okej. Naprawdę, to była Cybermech, to była taka pierwsza gra MMO SMS-owa, gdzie dzisiaj byśmy to ją przyrównali do Pokémon Go, nie? Tylko oni robili to 20 lat wcześniej niż zanim było Pokémon Go, nie? Więc... Ja pamiętam, że byliście taką bardzo ciekawą pod koniec tej przygody ekipą, bo tam Maciej Miąsik pracował, tak. Adam Kozłowski. No w pewnym momencie tam się sporo ekipy takiej, że tak powiem, z okolic CD Projektu pojawiło, bo to i Paweł Feldman tam się też jakby pojawił, Łukasz Mach, właśnie Maciek Miąsik, Maciek Czerwonka, Adam Kozłowski, Łukasz Ziobrowski przez chwilkę tam też z nami pracował. To była ekipa, którą jakby w pewnym momencie te gry, nazwijmy z SMS-owych, One2Tribe przeszedł na gry przeglądarkowe. Z CDP-em zrobili Wiedźmina Versus. To była taka gra właśnie przeglądarkowa na IP Wiedźmina. No natomiast późnym kolejnym krokiem było to, żeby spróbować zrobić, to był czas Facebooka, pierwszych tych gier społecznościowych, tak eksplozji tego, no i jakby Wojtek Ozimek, czyli prezes, właściciel One2Tribe chciał jakby zrobić taką grę, nazwijmy to AAA social. Wojtek ma w ogóle, bardzo Wojtku pozdrawiam, ma taką cechę, że jest wizjonerem. Znaczy on naprawdę wpada na pomysły dużo przed trendami. I Neuroshima, bo wtedy to był projekt Neuroshimy, było jednym z takich projektów, gdzie chcieliśmy na Unity zrobić, wiecie, jakby hack and slashową strzelankę, tak naprawdę izometryczną, w przeglądarce, nie na Facebooku. Zrobiliśmy ją nawet. Jakby do tego właśnie tam jakby ekipa PCDP-owa, to był czas chyba 2007-2008 rok, czyli tam akurat się po premierze Wiedźmina I zrobiło różnie. Jakieś były takie te perturbacje CDP-owe i właśnie dużo ludzi w różnych innych miejscach się znalazło w pewnym momencie. To prawda. No dobrze, ale skąd ty się tam znalazłeś? No właśnie, zmierzajmy do tego. Ja się tam znalazłem, bo poszedłem na praktyki po prostu do One2Tribe i zajmowałem się projektowaniem interfejsów na początku. Nie? Ale rozumiem, że od początku interesowały cię gry i dlatego wybrałeś taką praktykę. Ja w One2Tribe się pojawiłem po części z rekomendacji mojego ojca, który się z Wojtkiem Ozimkiem bardzo dobrze zna. Ja byłem wtedy, wiecie, no gówniarz, żeby do roboty niech idzie, niech coś zrobi ze sobą, nie? I jakby tak od słowa do słowa z Wojtkiem wyszło, że mógłbym na praktyki po prostu tam pójść. Nie? Ja na tych praktykach zajmowałem się UX-em szeroko rozumianym, nie? Czyli projektowaniem interfejsów użytkownika, między innymi do mobilnej wersji Wiedźmina Versusa, z Bartkiem Sokołowskim zresztą, która powstawała wtedy z kolejnym weteranem. I tam tak się zaczęło, że zacząłem przy tych grach mobilno-przeglądach takich właśnie trochę innych od projektowania interfejsów tak naprawdę. Okej, to taki trochę zbieg okoliczności, tak? No dobrze, ale
skąd się wzięło to, że nie poszedłeś na praktyki do sklepu mięsnego, tylko do One to Tribe i być może twój tata ma też znajomości w sklepie mięsnym, ale wybrałeś tą drogę. No bo mi blisko było wtedy, tak jak jakby gry wiedziałem, że są bliskie memu sercu, to nie wiedziałem jeszcze, że jest sensownie myśleć o karierze jakby w tej branży, pomimo Wiedźmina wtedy i jakby początków takiego dużego game devu, nazwijmy to w Polsce. Natomiast projektowanie interfejsów to było coś, co mnie na studiach najbardziej interesowało, nie? Więc jakby praktyki, które pozwalały mi to w praktyce robić, były praktyki w praktyce. To jakby były fajną okazją, nie? Jakby i dlatego mi się to skleiło, a właśnie dlatego, że to trochę z przypadku, a z przeznaczenia dlatego, że te interfejsy były przy grach akurat. Jakby potem od słowa do słowa gdzieś jakby w tym otoczeniu, gdzieś przy tych grach mi się przykleiło bardziej po prostu. I już tak zostałeś przy tym, czy były takie momenty? No bo cały czas studiowałeś psychologię i jakby twoje zaangażowanie w psychologię, zwłaszcza w grach, jest bardzo wyraźnie widoczne, nie? Więc zakładam, że ten pomysł z psychologią nie zszedł na dalszy plan. On był cały czas gdzieś tam istotny. Nie, a ten doktorat to jeszcze już robiąc Frostpunka jeszcze go tam robiłem, jakby ciągnąłem. To jest taki szaleńczy trochę pomysł, ale ja miewam takie. Ja generalnie mam tak, że ja lubię rozumieć to, co robię. Nie? Jakby jedną rzeczą, może nawet trochę miewałem za duże skrzywienia takie teoretyczne, żeby jakby dobrze zrozumieć teorię, nie? Bo teraz mam wrażenie, że rola intuicji, takiej praktyki, doświadczenia jest większa, ale ja wciąż lubię rozumieć to, co robię. Nie? No zauważyłem, jakie książki cytujesz. No nie są to najpopularniejsze podręczniki. No właśnie, tak. Więc kto mnie zna, to wie, że ja tak w takie rejony odjeżdżam. Ale kurczę, wiecie, bo to jest tak, no wszyscy robimy te gry i gramy w te gry, a jakby gdzieś tam zawsze pod spodem jest pytanie, po co, nie? To wszystko robić. I dlaczego, i czy to ma sens wszystko. I po co grasz w te gry? No ja już teraz nie mam czasu grać za bardzo, bo je robię. To jest też ciekawe pytanie. A mnie interesuje, bo nie tylko mnie interesuje, po co grasz w gry, właściwie to jest mniejsze. Mnie interesuje, po co robisz gry. Znaczy, co chcesz w tych grach zrobić, co chcesz, przekazać w tych grach. Tak, i to akurat rzeczywiście jest rzecz, bo... nie wiem, czy czytaliście Jacka Dukaja Po piśmie. To jest taki w zasadzie długi esej jego. Bardzo długi. Tak, dokładnie. I jakby on tam jakby roztacza taką wizję, że przechodzi w tej chwili kultura w ogóle nasza przez taki moment przełomowy, gdzie przechodzi od on to nazywa myślunkami, nie? Ale jakby od kultury opartej o język pisany, nie słowo pisane. I to jest to, co przez setki lat jakby wytworzyło tą kulturę, jakby te wartości, którymi się posługujemy teraz, do kultury opartej o bezpośredni transfer przeżyć. Gdzie treścią komunikatu i treścią jakby substancji kulturowej jest wrażenie, jest emocja, jest przeżycie. Nie? I wydaje mi się, że kurczę, to gry są w dużej mierze. Nie? W sensie, jeżeli coś gry robią, to jest takie medium, które tworzy przeżycia. Nie? I ja widzę w tym... Ja z kolei na przykład jestem wielkim fanem czytania książek i tego, co w książkach jest, nie? A czego nie ma na TikToku na przykład. I gdzieś upatruję w tym, że te gry można też spróbować robić w taki sposób, żeby one coś więcej robiły, coś więcej mówiły, coś próbowały, coś głębiej. No i jakby 11-bit Studios jest świetnym studiem do tego, nie? Znaczy oni dokładnie to robimy. Okej. No ale jak się znalazłeś w bitach? No bo rozumiem, że masz to trochę wspólnego ze Spacecomem. Tak, dokładnie. To jakby historia była taka, że myśmy sobie z Maćkiem Czerwonką Spacecoma robili po godzinach, aż się okazało, że w sumie to żeśmy go prawie zrobili, znaczy, że jest tam gra jakaś i może fajnie byłoby ją wydać. A dokładnie w tym momencie 11-bit Studios kończyło This War of Mine i zaczęli wydawać gry. I my się jakby zgadaliśmy się, że no to może byście nas wydali, to w sumie taka nieduża gra i współpracowaliśmy wtedy po prostu przy okazji wydania tej gry. No a jakby się okazało, że do Frostpunka, który się stał Frostpunkiem właśnie po przejściu z Industriala, nam może by lead designer się przydał, a ja tak w tym momencie One to Tribe z kolei się mniej zajmowało wtedy grami, już bardziej gamifikacją, mi to trochę mniej pasowało i jakby Nie chciałeś robić Solidarności? Czy ty robiłeś Solidarność? Kurczę, dobry research widzę, dobry research. Ja robiłem Solidarność. No robiłem Solidarność, tak.
Jak Państwo nie wiedzą, jest to legendarna polska gra, tak zwana The Grand Game. Tak. No, to od jest... grantów, nie od wielkiej. Tak. Kurczę, ale wiecie, to naprawdę ja w ogóle mam taki trochę wyrzut sumienia z tą projektem związany, bo ja uważam, że z tego mogła być fajna gra strategiczna. Naprawdę. W sensie, to jest też taki temat, gry bardzo rzadko eksplorują historię taką nie najdalszą. Bardzo rzadko i ja uważam, że tam jest, to jest jednak też takie wydarzenie, które echem po całym świecie się rozeszło. Nie? Absolutnie, a ono też ma wszelkie przesłanki do tego, żeby powstało na jej bo to był proces pewien społeczny tak naprawdę, nie? To znaczy to nie była seria wydarzeń, tylko pewien proces, który miał jakieś swoje prawa, dynamikę, ociężałość i kurczę, nic tylko wziąć i zastanowić się, jak to zbudować system, który by to zasymulował i pozwolić graczowi spróbować zrobić bezkrwawą rewolucję, nie? To jest, tak, ale nie tak miało być, ewidentnie. Wyszła trochę inna gra. Tak. Słuchaj, a propos Frostpunka. Wiadomo, że This War of Mine było wielkim sukcesem i jednym ze składników tego sukcesu było to, że opowiadali historię trochę inaczej, trochę dużo bardziej z ludzkiego punktu widzenia i trochę tragiczną. Tak. I czy tam pojawiła się taka myśl? Bo zakładam, że mógł być plan inny, mógł być dokładnie taki, ale tam się pojawiła myśl, to jest unikalne na wielu poziomach. Róbmy więcej takich gier i to była część jakiegoś pomysłu, kiedy powstawał Frostpunk także? Wydaje mi się, że najlepsza odpowiedź na świecie, czyli i tak i nie. To znaczy, This War of Mine było takim rodzajem gry, że w zasadzie przynajmniej tak jak z chłopakami się rozmawia, z Przemkiem Marszałem, z Michałem Drozdowskim, tak jakby czy z Grześkiem Miechowskim, tak jakby prezesami 11-Bit Studios, to tak jest taki vibe troszkę, że oni po tym This War of Mine nie bardzo sobie wyobrażali robienia gier... Anomalii 7. Na przykład, dokładnie. Że to już nie było powrotu do czegoś takiego. Ale z drugiej strony oni często wspominają o tym, że robienie This War of Mine to był naprawdę bardzo psychicznie wymagający proces. Nie? Że to była ciężka do zrobienia gra i to nie tyle, że trudna, bo trudna też oczywiście, każdą grę się trudno robi, ale ona była ciężka po prostu. Z racji materii, researchu, który robili, no i tego experience'u na koniec. Nie? To nie jest, kurczę, taka... To, wiecie, do Momy trafiło ostatnio This War of Mine. To naprawdę można mówić, że to jest taki statement tak naprawdę. Więc na pewno chcieli zrobić kolejną grę, która by nie zrywała z tym zupełnie, bo nie da się do końca zerwać, jeżeli się coś takiego zrobiło, ale chcieli zrobić grę bardziej dla graczy. Nie? To znaczy, żeby to nie było jakieś, wiecie, znowu takie artystowskie coś tam, tylko dokładnie Gamers Game, żeby była. Nie? No i wyszedł z tego Frostpunk. Nie? To znaczy, wyszła gra taka, która miała podobny theme troszkę, bo survival, nie? Co zrobisz, żeby przetrwać, ale skalę inną zupełnie. Tak, no i jest oparta na systemach, a nie na storytellingu nie? No tak. Tutaj jednak klikasz, robisz, dużo rzeczy decydujesz. No takie teraz jest od iluś lat jednak, że gracze oczekują takich gier, gdzie dużo rzeczy się robi. Ale to wbrew pozorom, to znaczy z moich własnych osobistych doświadczeń, jeżeli chodzi o gracza, to faktycznie miałem tak, że This War of Mine było ciężkim przeżyciem. I mimo tego, że doceniam bardzo grę i spędziłem w niej kilkadziesiąt godzin, to jest to takie przeżycie, do którego może kiedyś wrócę, ale to... Nie za bardzo się chce jakoś, nie? Znaczy, to jest tak, że tam ten ludzki punkt widzenia jest... Jesteśmy dużo bliżej tych ludzi, których tracimy. Dużo bardziej możemy się z nimi jakoś zżyć. Natomiast w Frostpunku już nie ma takiej bezpośredniej relacji z człowiekiem, jest relacja ze społecznością. Ale powiedz mi, jak się w takiej historii, w takiej grze strategicznej robi dobrą narrację? Bo zrobiliście dobrą narrację i to zresztą nagrodzone. Chyba było albo nominowane. Nominowane, tak. Nominowane do BAFTY była. Rzeczywiście narracja. No ja powiem, że jak tą nominację dostaliśmy, to się z niej strasznie ucieszyłem, bo to była taki rodzaj nagrody nagrodami, nie? Ale właśnie ta nagroda za narrację to jest coś, co ja gdzieś w trakcie powstawania tej gry miałem wrażenie, że jest faktycznie unikalnego w tym, co zaczynamy robić, nie? Bo że to była gra systemowa i survival, to jasne, ale ona była na tyle spójna tematycznie i na tyle spójna światem, że to doświadczenie było ważne na końcu. No i jak się to robi, to kurczę, to to nie powiedziałbym, że to jest tak obcykane, że w zasadzie nic tylko robić kolejne, nie? Od schematu, ale są na pewno lessons learned, nie? Prawidłowości. Takie na przykład, że
bardzo ważne jest, jeżeli robimy grę systemową i grę strategiczną, jest to, żeby nie traktować rozgrywki i narracji jako dwie osobne warstwy. Nie? W sensie nie możemy zrobić, znaczy jeżeli się zrobi tak, że zrobimy sobie systemy i rozgrywkę sobie, a potem się na to nałoży jakąś tam fabułę, framing, cokolwiek, no to wyjdzie z tego rozgrywka i fabuła osobno i to natychmiast będzie czuć. Mieliśmy takie prototypy w trakcie powstawania Frostpunka, gdzie mieliśmy jakby ten nasz resource managementowy lub tam rozwoju i przetrwania i na to była historyjka tak zwanego profeta, czyli tam jakiegoś gościa, który tam podburzał ludność i tam jakby niepokój społeczny wprowadzał. Nie? I to kompletnie nie zadziałało. Nie? Pomimo tego, że sama historyjka była no okej, jakby w porządku, ciekawa i tak dalej, to miało się takie wrażenie, że się gra w tą grę, ja tutaj chcę budować budynki, zbierać zasoby, a tu nagle mi jakieś kurczę, a gdzie ten profet jest? Mieliśmy taki feedback w ogóle z testów, że ja to bym go chciał tam znaleźć i powiesić albo wygnać, nie? Generalnie. I w tej intuicji, ja chcę coś z tym zrobić, jest bardzo trafna obserwacja, bo jeżeli gracz może faktycznie wpływać na wydarzenia, to możemy mówić, że to jest częścią rozgrywki, a jeżeli to jest po prostu jakieś opakowanie, no to jest najprostsza droga do tego, żeby to na przykład kompletnie było przezroczyste. Nie? Dla graczy, którzy nie są, na przykład nie lubią czytać, tak, albo nie lubią jakby takiej wczuwanie się w tą warstwę czysto narracyjną. Nie? Więc to my mamy nawet teraz takie powiedzenie, jak robimy Frostpunka 2, że gameplay to narracja, to gameplay. Nie? W sensie, że to jest taka cykliczna zależność, że tego się nie da od siebie oderwać. To jest w zasadzie jedno tak naprawdę. Słuchaj, bo ja bym chciał jeszcze jedną rzecz w jakiś tam sposób ustrukturyzować. Jakbyś mógł powiedzieć, no bo jesteś reżyserem gry, jesteś szefem designu, no współreżyserem. Współreżyserem, tak. Tak. Pozdrawiamy Łukasza jeszcze. Cześć Łukasz. Tak, cześć. Na pewno oglądasz. Kiedyś byłem z Łukaszem w Kolonii. Na Gamescomie w jednej łazience się myliśmy. O cholera, jasne. Nie wiem, czy chcę pytać o szczegóły. Jest to możliwe, że nie. Jak wygląda zakres obowiązków? Jak wygląda twoja praca? Jak wygląda twoja praca nie tylko teraz, ale jakby przez cały przy preprodukcji, produkcji i jak w całym tym procesie growym, ponieważ niestety w game devie jedna nazwa stanowiska pracy zwykle w każdej firmie oznacza coś innego. Coś zupełnie innego, tak jest. No ona też u nas na przestrzeni ostatnich paru lat też się zmieniała, bo 11-bit Studios urosło bardzo i te kompetencje nasze jako szefów projektu się też zmieniały razem ze wzrostem. No i to jest tak, że game director w tej chwili to jest osoba w pełni odpowiedzialna za wizję projektu. Znaczy na początku to jest jakby składa się pitch deck tak zwany, nie? Czyli jakby co to ma być za gra i dlaczego mamy ją niby robić. Ale ty ją do zarządu składasz, tak? Tak, okay. Oczywiście. Natomiast to jest o tyle właśnie, nie wiem, może warto, że jakby to nie jest z definicji zadane, że no nie wiem, taki jest pomysł na grę i weźcie ją róbcie. Pomysł się musi obronić. Nawet taki dla wewnętrznych projektów ten pitch musi zostać zgreenlightowany przez zarząd i jakby osoby odpowiedzialne za... Okej, ale przy This War of Mine tak było, no bo grę wymyślił Grzesiek. Przyniósł, tak, inspirację do niej. Nie? Dokładnie tak było, którą Michał z Przemkiem jakby podnieśli i jakby poszło to dalej. No to była wyjątkowo idea-driven game. Nie? Znaczy to w ogóle był takiego poziomu pomysł, że był tak mocny, że jakby wiadomo było, że to warto zrobić. Nie wiadomo było jak do końca, ale wiadomo było, że to warto zrobić. No teraz jak mamy firmę większą, mamy 3 projekty wewnętrzne, no to każdy z tych projektów musi trzeba jego obronić właśnie, nie? Że chcemy to zrobić w taki, a nie inny sposób, że to ma być o tym. Swoją drogą Frostpunk 2 nie było oczywiste, że on powstanie w takiej formie, w jakiej powstaje. Natomiast jednym z takich podstawowych założeń do niego było to, że to nie ma być Frostpunk 1,5. To znaczy, to nie ma być 50 nowych budyneczków i tam, nie wiem, 4 nowe scenariusze, tylko jakby my chcemy robić gry oparte o ideę i ten Frostpunk 2, jeżeli ma być, jakby nawet jeśli ma być sequelem, to on też musi być oparty o swoją ideę. Jakby zaczniemy więcej o grze opowiadać i więcej pokazywać, to myślę, że to będzie dość oczywiste, jak bardzo ona się, jakby w jakim stopniu i gdzie się różni od oryginału. Od jedynki, przepraszam. Czy na razie nie powiesz nam, gdzie te różnice? Nie mogę. I tak już dużo powiedział.
ale pociekł mi po plecach, bądź po naszej stronie. Ale ja mam nadzieję, że mówię wszystko to, co poszło 1,5 roku temu w press release'ie. Także jak nie, to nie zabijcie mnie, proszę. Spokojnie. My jesteśmy tutaj bardzo przyjaźni i damy ci autoryzować, żeby Super. nie było, żeby nie było żadnych problemów. Okej. Robisz pitch gry, pomysł, ideę. Co dalej, jak dalej to wygląda? Co się dalej z tym dzieje? Jeżeli jest ona przyjęta, a nie musi być wcale za pierwszym razem, czasami się kilka iteracji wykonuje na takim pitch decku, żeby on był jakby spełniał wymagania wszystkich zainteresowanych, no to jeżeli dostaje zielone światło, no to później wchodzimy w preprodukcję. I w naszym przypadku to było o tyle specyficzny case, że my byliśmy szefami zespołu Frostpunka. Wcześniej zrobiliśmy tam wszystkie te DLC-ki, wersję konsolową. Jak zaczynaliśmy preprodukcję Frosta 2, to gdzieś tam jeszcze się tlił ostatni DLC-ek, więc jakby mieliśmy dużo wątków tak naprawdę do zarządzania. No ale bottom line jest taki, że powstaje jakiś zespół zalążkowy po to, żeby zacząć prototypować jakby korowe koncepty w danej idei. Nie? No i to potem jakoś tam naturalnie zaczyna rosnąć. Nie? Ale jaka jest rola twoja w tym procesie? Zależy, od którą czapkę pytasz, bo ja mam dwie. Nie? No jakby Łukasz też ma dwie. No. Więc w czapce game directora, reżysera gry, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to, co powstanie, było odzwierciedleniem wizji, którą wszyscy stwierdzili, że tak chcemy taką grę zrobić. No i to jest taka najwyższego poziomu kreatywna robota, bym powiedział. To znaczy tego, czy nie wiem, te mechaniki, które wymyśliliśmy, to one są spójne z tą wizją, z tematem, czy my dobrze realizujemy te rzeczy, które obiecaliśmy w pitchu. Nie? Natomiast w czapce design directora to jakby trochę sam siebie oceniam, można powiedzieć, w tym sensie, że to ja definiuję filary gry, nie? Znaczy tego, na czym ona będzie polegać tak jakby w rozgrywce, narracji, jakby wszystkich tych komponentach. Mam zespół w designie 3 domen. Mamy domenę gameplayową, narracyjną i systemową. No jest jakby zarządzam bezpośrednio tym zespołem designowym, żeby rzeczy powstawały jakby spójne, dobre i tak dalej, i tak dalej. W tej czapce Game Dira to jest też taka ciekawa rola, bo ona ma bardzo szeroki zakres kompetencji, bo tak jakby korową jej funkcją jest to, żeby to, co powstaje jakby rzeczywiście dowoziło obiecaną koncepcję. Natomiast w praktyce to są też takie odpowiedzialności za budżet, za produkcję, za milestony i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby to jest bardzo, bardzo szeroki u nas w bitach w tym momencie zakres kompetencji. No to jak ty to łączysz? No bo to jest dużo pracy. No jeżeli jesteś odpowiedzialny też za budżet, no to tam jest dużo papierkowej roboty. Tak, jest. Znaczy, to nie jest tak, że... Znaczy tak jest. Na szczęście mamy na tyle, jak mamy dział kontrolingu finansowy w firmie i tak dalej, więc to nie jest tak, że to wszystko my jakby księgowo robimy i tak dalej, nie? Jakby za to są odpowiedzialni ludzie w firmie. Natomiast, żeby zaplanować na przykład zespół, który będzie w stanie dostarczyć tą wizję, zaplanować ile to ludzi jest, w jakich domenach, jakby kogo potrzebujemy, kiedy, tak, w jakich momentach, no to wszystko rzeczywiście wisi na Game Dealerze w tym momencie w większości przypadków. Okej. No i jak rusza produkcja, wy zaczynacie działać, jak wygląda, to jest już taka bardziej nadzorcza praca, że ty jakby sprawdzasz, czy coś się nadaje, nie nadaje, czy idziecie w dobry, reżyser, nie? Jakby, czyli znaczy kierunek określa. W dużej mierze, to można powiedzieć, wyznaczamy kierunki i potem patrzymy, czy rzeczywiście w tym kierunku idziemy. Nie? My, zarówno ja, jak i Łukasz mamy jeszcze tą właśnie funkcję, ja jestem design director, Łukasz oprócz bycia jako game directorem jest też art directorem, więc my mamy też jakby niższego poziomu odpowiedzialność taką wykonawczą, nazwijmy to. Znaczy, ale wciąż przy tej wielkości zespołu, który w tej chwili mamy tam 70 parę osób już, no to jakby siłą rzeczy ta funkcja jest bardziej taka jakby spojrzenia na całość, właśnie oceny, review, feedbacku i tak dalej, niż faktycznie wchodzenie w szczegóły. Chociaż my obaj z Łukaszem mamy taki mindset, że kurczę, to jest strasznie niebezpieczne, jak się zupełnie traci kontakt z bazą taką devu, nie? W sensie implementacji nawet. Więc my z Łukaszem staramy się bardzo
Tego nie możemy oczywiście robić w takim zakresie jak kiedyś, ale jednak mieć jakieś rzeczy, które nawet niewielkie, ale implementujemy sami na przykład, nie? Żeby wiedzieć, co tam w trawie piszczy. Dobrze, ja cię zatrzymam na chwilę przy tym Co tam zaimplementowałeś? No właśnie, bo czekaj, bo to jest jakby bardzo sensowne pytanie. Wczoraj akurat byliśmy na panelu obaj, gdzie dużo było rozmów na temat właśnie feedbacku między ludźmi, którzy robią i szefostwem. I a propos tego, co zaimplementowałeś i do jakiego stopnia wchodzisz w te rzeczy, które robią ludzie. Znaczy, czy udaje się wam utrzymać ten balans? Znaczy, z twojej perspektywy pewnie tak, bo na razie żeście wypuścili produkt, który bardzo dobrze się udał, nie? Więc zakładam, że się udaje utrzymać. Ale jak wygląda dokładnie ten feedback dla ludzi? Do jakiego stopnia ty się angażujesz w to, co oni robią? Czy czasami zdarza ci się przepisywać to, co robią? Niestety tak. Mówię niestety, bo to oczywiście nie jest idealna sytuacja, ale są takie obszary, które może nie tyle przepisywać, nie? Bo to jakby każdy jest odpowiedzialny na koniec za swój kawałek roboty, ale często writing jest dobrym przykładem, nie? Że to są często takie rzeczy, które może to jest po prostu mój brak umiejętności, nie? I to jest obszar, w którym mógłbym być lepszy, ale trudno jest mi bardzo wytłumaczyć, o co mi chodzi, a ten sam tekst jestem w stanie jakby nie tyle, że przepisać, co napisać i tak, jak ja bym to zrobił. I potem mając dwie wersje tego tekstu, jest mi łatwiej na przykład z narrative designerem pracować i powiedzieć, słuchaj, ja to napisałem tak dlatego, że mi się wydaje, że nie wiem, więcej jest takiego tonu, nie? Albo że bardziej to skupia uwagę na tym. Nie? I nie robię tego na zasadzie, dobra, to wklej teraz moje, nie? Tylko jakby to jest trudny proces, nie? Zwłaszcza w takim, im większa dziedzina, tym jest trudniejszy, żeby ten feedback dawać precyzyjnie, no po prostu. Okej, rozumiem. To wracając do pytania Borysa, co żeś tam zaimplementował ostatnio? Ostatnio zaimplementowałem tutorial na przykład. Czyli proszę Państwa, mamy z pierwszej ręki news. W Frostpunku 2 będzie tutorial. Nie, przepraszam. W obecnym milestone'ie jest tutorial. Tak dla ustalenia uwagi. Być może będzie. No to dobrze, słuchajcie. Ja bym trochę chciał już dryfować w nasz aktualny temat i w stronę twojego toka na GDC. W ogóle gratuluję, bo to jest zawsze duży prestiż dla to chyba, no jednak taki najwyższa to jest ranga jednak. No obecnie. Na pewno największa impreza tego typu na świecie, nie? Więc to tak. I powiedz mi jedno, czym się różni granie w Duma od czytania poezji? No właśnie, czym? Bo jednocześnie wszystkim i niczym. Zależy, z którego punktu widzenia spojrzeć. Bo oczywiście to było w dużej mierze tezą i treścią taką tego, o czym dziś mówiłem, że jeżeli spojrzy się na gry, w ogóle taką aktywność człowieka, jak granie w gry, z punktu widzenia jakiego rodzaju kompetencje poznawcze ja angażuję, żeby w grę grać, to różnica między graniem w Duma a czytaniem wiersza na przykład jest tylko ilościowa, a nie jakościowa. Ilościowa to znaczy ja angażuję te same zdolności moje, które mam jako człowiek do czytania wiersza, jak i do czytania w Duma. Tylko punkty nacisku, skala tych umiejętności i ich podzbiór jest inny w jednym i w drugim przypadku. Ale to jest użyteczne moim zdaniem, dlatego że jeżeli się spojrzy na granie w Duma versus czytanie wiersza, a spojrzy się na przykład granie w D-Rester, a czytanie wiersza, to się okaże, że w samych grach ten różny rodzaj, jakby te doświadczenia, spektrum doświadczeń, które możemy oferować w grach jest naprawdę bardzo szerokie. Nie? I jakby możemy być dużo bliżej czytania wiersza grając D-Rester, niż mogłoby nam się wydawać, myśląc tylko o tym, kurczę, no przecież czytanie wiersza, a granie w gry to są dwie kompletnie różne rzeczy. Nie? Ale mamy też visual novele, które na przykład w ogóle są jakby czytaniem. Tak, dokładnie. Więc tak. Więc to jest użyteczne moim zdaniem dlatego, że jak się sobie to uświadomi, to się kreatywnie jest w stanie szerzej myśleć o tym, co się robi. Nie? Jakby mniej być skupionym na stosowaniu dobrych praktyk, stosowaniu tego, co działa w innych grach do naszej gry. Bardziej można się zastanowić, co ja tak naprawdę chciałbym zrobić w tej grze i po prostu dobrać środki do celu. No, tak przynajmniej. Okej, ja bym trochę bym wrócił, z jednej strony na pewno to zahacza o twój panel, ale tak myślę sobie, że to chciałbym trochę popatrzeć bardziej na graczy niż na historie, które opowiadacie, bo
Jakby Frostpunk jest trochę opowieścią o człowieczeństwie i pewnie upraszczam, ale dużo tam tego jest. Natomiast człowieczeństwo jest też po drugiej stronie, czyli graczy. Opowiadałeś też podczas panelu, że zaskakiwały cię decyzje, jakie podejmowali gracze. Zwłaszcza w bardzo konkretnych sytuacjach, gdzie te decyzje mogły być drastyczne. Czy zmierzając do tego głównego mojego pytania, do jakiego stopnia macie feedback z tego, jakie decyzje podejmują gracze? Bo czy rozumiem, że z testów to widzicie na bieżąco, nie? Znaczy, tak. Try evidence wam dostarczy. To teraz. Wcześniej tak nie było. Przy Frostpunku robiliśmy te testy sami zupełnie i akurat od pewnego momentu produkcji my po prostu kilkukrotnie testowaliśmy grę na grupie graczy, żeby się upewnić, że tam, no wiecie, wszystko działa i czy to na pewno jest tak fajnie, jak nam się wydaje, że jest i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu patrząc na to, co ci ludzie robią, jakby widzimy, jakiego rodzaju decyzje podejmują. Natomiast najciekawsze dla mnie obserwacje były nie tyle w trakcie developmentu, co po premierze, gdzie pojechaliśmy na targi do Szanghaju z Frostpunkiem. I wiecie, we Frostpunku na końcu jest endlock, jest zakończenie. I tam jest to pytanie, czy było warto, nie? W sensie przetrwałeś, twoje miasto przetrwało, ale czy było warto, nie? I przy premierze to się straszna zrobiła, no straszna nie wiem, ale trochę gównoburza się zrobiła w Chinach. O to. Bo się okazało, że część naszych graczy chińskich odbiera to jako propagandę. Po prostu. Trudno się dziwić. Ale akurat. propagandę czego? Białego Zachodu. To są jakieś... Ja nie chcę tutaj nic pomylić, bo to są jakieś technikalia jakby sceny politycznej i kulturowej w Chinach. Tam poświęcenie jednostki, inaczej się patrzy na poświęcenie jednostki tam niż tutaj. Tak, to znaczy tam w ogóle nie ma dyskusji o tym. Znaczy, pytanie, czy było warto, jest absurdalnym pytaniem, bo oczywiście, że było warto. Jeżeli społeczność przetrwała, to w ogóle nie ma racji bytu. Jak pojechaliśmy potem do Szanghaju na targi i mieliśmy stoiska z Frostpunkiem, rzeczywiście jak się spojrzało na graczy, którzy przychodzili jakby go tam masterować, jest Book of Laws, nie? Jakby drzewo praw. Im bardziej dalej w nim wchodzisz, tym bardziej hardkorowe rzeczy, nie? Aż na końcu tworzysz w ogóle dystopię taką totalitarną, nie? Opartą o religię albo porządek. No jak się spojrzało tam na to, co robią ludzie, jak przychodzą grać w tego Frostpunka, to goście, jak tylko mi się odblokowało to Book of Laws, sru jak najszybciej do samego końca. Linia prosta, nie? I to jest w ogóle, wiecie, taka rozkminka, kurczę, czy ja powinienem, czy coś. Nie, jakby jak najszybciej do samego końca, bo najbardziej efektywnie. Dzieci jedzą martwe dzieci i w międzyczasie pracują na 2 zmiany w kopalni. Ale bardziej chodzi o ten, nie wiem, porządek na przykład, nie? Że jest oczywiste, że jak trzeba, to będzie propaganda, oczywiście, że jak trzeba, to nie wiem, będą nadzorcy, oczywiście, że jak trzeba, to będziemy wsadzać do więzień i tak dalej, bo miasto musi przetrwać, nie? I to ja to wiecie, ja mówię zupełnie to bez oceny, bo to było dla mnie fascynujące w tym sensie, że to są po prostu różnice kulturowe, nie? W takim sensie, że no jakby to jest inny zestaw, inne podejście w ogóle, z którym gracz przychodzi do takiej gry. Nie? A jakie, bo do tego zmierzałem w zasadzie na początku, jakie decyzje graczy najbardziej cię zaskakiwały? No to taka pojedyncza to mnie najbardziej zaskoczyła, nie? Że to może być aż tak różne. Natomiast to z kolei w The Last Atom, nie? Czy jakby w dodatku, który zrobiliśmy do Frostpunka, tam jest troszeczkę taki twist, że nie ma zimy, jest przed zimą, nie masz generatora, tylko generator budujesz. I tak jak Frostpunk był oparty o to pytanie, jak daleko się posuniesz, żeby społeczeństwo przetrwało, to tutaj to było troszeczkę odwrócone, jak daleko się posuniesz, żeby zbudować miejsce, w którym przetrwa kto inny. W sensie z definicji nie ci ludzie, których ja teraz kontroluję, tylko przygotowuję miejsce na miasto dla innych. No i tam było dyskusje o tym, jak daleko się można posunąć, były też bardzo ciekawe przy okazji tego dodatku. Byli ludzie, którzy bez 2 zdań mają robotę do wykonania i po prostu ją robimy, no a byli tacy, którzy no nie, bo ta empatia czy compassion, tak, do bieżącej sytuacji zdecydowanie przeważała, nawet kosztem
niezbudowania tej arki dla setek ludzi później. Nie? Powiedz mi, jakby z twojej perspektywy, czy udało wam się, bo robiąc, jakby wybierając te prawa w księdze, idziesz taką ścieżką, która świadczy, nie wiem, o twojej empatii, nie? Że jakby potrafisz się wczuć tych ludzi i raczej chcesz im oszczędzić trudów, no ale z drugiej strony musisz zadbać, musisz poświęcić, żeby dojść dalej. Jakby ten wybór taki, gdzie poświęcasz innych, to jest jakby w naszym rozumieniu przynajmniej jest czymś złym, nie? Że poświęcasz ludzi, ktoś tam umiera i ginie. Czy udało wam się stworzyć takie ścieżki, że przy obu sposobach, tym takim związanym z empatią i z tym trochę z okrucieństwem, uda się doprowadzić do tego samego wyniku? Tak, to znaczy my zdecydowanie to by było oszustwo, albo inaczej. Ta gra mówiłaby co innego, jeżeli tylko będąc tyranem byłbyś w stanie osiągnąć cel. No ale tak jest łatwiej. Jest łatwiej, dokładnie. I to jest jakby that's the point, nie? W sensie możesz to wszystko zrobić bez przeginania, to się da zrobić, natomiast jest dużo trudniej zrobić to w ten sposób. I to jest w zasadzie częścią, jak dla mnie, wymowy tej gry. Nie? Jasne, że jest łatwo pójść na skróty. Okej, rozumiem. No to jest jakby ostateczna lekcja z Frostpunka. Tak. Dobrze, wróćmy jeszcze do rozmowy. Mówiłeś o języku gier. Czy mógłbyś dla naszych widzów tak... Skrócić trochę, opowiedzieć o czym to było. Tak, o czym to było. Bo jednak, żeby to sobie obejrzeć teraz, wiesz, na GDC w nagraniu, no to kosztuje trochę. Trochę tak. Dobrze, Więc to takie będzie... Macie... Zniżka. Będzie TLDR. Jak robiłem timing tego wystąpienia, to mi wyszło 1,5 godziny, a miałem godzinny slot, więc postaram się jeszcze to skrócić. Okej, język gier. I dlaczego w ogóle język gier? I dlaczego język? I dlaczego gier? Zasadniczo rzecz biorąc, pytanie się bierze z tego, czym się gry różnią od innych mediów, od mediów linearnych, bo można sobie zadać pytanie, kurczę, no ale przecież gry się składają z artu, ze story, z mechaniki i my... Z technologii. Tak, dokładnie. Jak się z każdą z tych rzeczy weźmie osobno, no to można powiedzieć, kurczę, no mamy ekspertów, wiemy jak robić każdą z tych rzeczy pojedynczo, nie? Więc jakby pytanie, no dobra, to w ogóle po cholerę mówić o grach jako grach, skoro z tych części składowych wiemy co się bierze. No ale to by oznaczało, że tak naprawdę traktujemy, że gry są tylko sumą swoich części, a one są więcej niż sumą części, nie? Więc i jakby to jest interesujące, w jaki sposób to medium gier, w których współautorstwo gracza doświadczenia jest jakby tym korowym elementem. I to, o czym ja mówiłem, to jakby wychodziłem z takie 3 poziomy tak naprawdę tego pytania. Filozoficzny, psychologiczny i praktyczny, w dużym skrócie mówiąc. Filozoficzny opierał się o znalezienie różnicy, jakby dlaczego gry się różnią od innych mediów i czy naprawdę. No i jakby tutaj takim popularną odpowiedzią, dlaczego się gry różnią od innych mediów, jest interaktywność, nie? Że niby że to jest oczywiste. Tak? W grach coś robimy, w innych mediach nie robimy. No więc właśnie, ale jakby ja nie zgadzam się z tym, że nie robimy. Tak? I tutaj parę przykładów, o których mówiłem, to jest na przykład jak idziemy do kina na Incepcję i mamy zakończenie Incepcji i się tam kręci ten bączek i się nie wiemy, czy się skończył, czy się nie skończył kręcić, to tak naprawdę to, co my później robimy, jak się zastanawiamy, kurczę, wywrócił się, nie wywrócił, co to znaczy, nie? Co to znaczy dla historii, jak to się skończyło i tak dalej, to my jakby wchodzimy w interakcję z tym dziełem kultury, tak? I oczywiście nie tylko na zasadzie... Dobrze, ale wchodzisz w interakcję, ale samo medium nie jest interaktywne. No ale w jakim sensie nie jest interaktywne? Jakby jedyne, czego nie robimy, to nie używamy naszych manualnych zdolności, żeby tam faktycznie coś jakby wpłynąć, ale wiecie, są jakby przykłady tekstów kultury, które w zależności od naszej interpretacji mogą znaczyć zupełnie różne rzeczy. Nie? No więc to mam tam wybór. Słucham? Gra w klasy. Na przykład. Bierzesz na myśli książkę. No, więc to jest taki moja teza tak naprawdę, że za przeproszeniem differentia specifica, czyli ta różnica, to czym się gry różnią od innych mediów, nie polega w tak popularnie rozumiana na interaktywności, nie? No bo jakby w interakcję wchodzimy z każdym, czy to filmem, książką, obrazem,
Tylko ta interakcja opiera się na troszeczkę innym podzbiorze właśnie zdolności poznawczych, o których już troszkę tutaj wspomnieliśmy. Wiesz co, pozwól, bo to jest, nie będę tutaj dyskutował z tobą na ten temat, ty masz to przemyślane bardzo mocno, tam raczej poległ, nie? Natomiast mam takie poczucie, że interakcja w tych rzeczach, o których mówisz, tych takich, które nie są grami, jest procesem po albo w trakcie i jest procesem, w którym ty radzisz sobie z poznaniem tego, co doświadczyłeś. Natomiast interakcja w grach w tym taki manualny sposób, to jest sposób, w jaki ty poznajesz to. Czyli jakby to jest twój pierwszy kontakt z tym dziełem. W przypadku tym drugim to jest jeden z ostatnich kontaktów. Interakcja jest ostatnim kontaktem. Ona nie pozwala ci wejść tam, tylko pozwala ci zrozumieć. Natomiast w przypadku gier pozwala ci wejść, nie? To jest ta... Ale wiesz, wydaje mi się, że znowu to jest różnica ilościowa, a nie jakościowa, bo jeżeli byśmy spojrzeli na takie filmy, nie wiem, jak Stalker na przykład, nie? Film mam na myśli, no to jest rodzaj języka filmowego, który... No kurczę, ty jakby na bieżąco interpretujesz to, co się dzieje. To nie jest tak, że ty jakby obejrzałeś historię i potem się zastanawiasz... Znaczy to jest, bo to, o czym mówimy, obejrzałeś historię i na końcu jest open ending i się zastanawiasz, co to znaczyło, no to jest jedna forma, nie? Ale jak masz bardzo otwarte jakby dzieło, które cały czas ci zadaje pytania, to ty cały czas z nim jakby na te pytania odpowiadasz, nie? Okej. Nie podważam tego, tak po prostu. Innym przykładem jest to, o czym mówiłem dzisiaj, to jest jakby to zdjęcie, gdzie mamy 3 osoby, mamy grę w szachy, 2 osoby grają, 3. osoba bardzo intensywnie się temu przygląda, nie? Jakby to jest, ona nie wykonuje fizycznie ruchów na szachownicy, ale po każdym ruchu jest tak naprawdę w lupie gry, nie? Bo ona antycypuje wydarzenia, zastanawia się, jaki ruch byłby najlepszy i jedyne, czego nie robi, to nie przesuwa tych pionków na końcu. Okej. Rozumiem, bo tam wspomniałeś też po drodze, to jest ta idea, że świat faktycznie nie istnieje, więc czynności fizyczne, manualne albo czynności intelektualne to mniej więcej ten sam poziom czynności. Rozumiem, z czym to się łączy. Różni się ilością, a nie jakością. Nie? Znaczy tak, ten tekst o nieistnieniu świata rzeczywiście się bierze jakby mówiłem o tym w kontekście takim, że psychologicznie patrząc na to, co się składa na treść naszych doświadczeń, to jest konstrukt. Nie? Jakby wszystko, czego doświadczamy, to jest coś, co nam na bieżąco mózg konstruuje i konstruuje to na bazie naszych poprzednich doświadczeń, na bazie niedoskonałych zmysłów, które mamy. Jakby jest ta książka Hoffmana Case Against Reality, o której wspominałem. Ona wręcz, jakby to jest bardzo mocne stwierdzenie, aż tak się na tym nie znam, nie? Ale jakby on wręcz ma mocne twierdzenie, tak zwane fitness beats truth, że ewolucyjnie, jeżeli jesteśmy poddani ewolucji, to ewolucja promuje dopasowanie do przetrwania, a nie prawdziwe odzwierciedlenie świata takim, jakim on jest. I że nie może być tak, że jakby zawsze będzie tak, że dopasowanie wygra z prawdziwą reprezentacją. Jeżeli tak jest, jak on mówi, to my z definicji nie możemy mieć dostępu do świata takim, jakim on jest. Więc wszystko, do czego mamy dostęp, to jest ta nasza wewnętrzna narracja w głowie. Jest bardzo jest to złożona rzecz. Bardzo przepraszam, słuchajcie. Nie trzeba końmi powstrzymywać. To jest kolejny raz, kiedy mamy kącik filozoficzny to jest w podcaście. Tak, to mi dużo w ogóle radości sprawia takie, bo to jest teraz pytanie takie bardziej osobiste też związane z tym. W związku z tym, że to są wszystko konstrukty, nie? I gra jest też konstruktem, który wpływa na nasze doświadczenia, jakby tworzy ten nasz konstrukt, tak? To twoje uczestnictwo w tworzeniu gry, masz takie poczucie, że wpływasz na konstrukty ludzi? No tak. Czy to jest spełnienie jakichś twoich ambicji? Ja nie wiem, czy to jest na pewno przywilejem i bardzo się cieszę, że jestem w miejscu, w którym mogę to robić, że tworzę rzeczy, których wiele ludzi doświadczy i mam nadzieję, że zrobimy wszyscy razem, zespołem, coś takiego, co będzie dla nich wartościowe. Nie? Żeby na końcu dzięki temu, że pograli w to, co myśmy dla nich zrobili, jakkolwiek będzie to, jakby ich życie stanie się dzięki temu nawet milimetr, no jakby nie chcę wartościować, nie wiem, lepsze, gorsze, nie? Ale że to będzie, to jakoś będzie ubogacające, ciekawsze może, tak, dokładnie. No. Okej, już nie będę grzebał w tym, ale to mnie satysfakcjonuje jak najbardziej ta odpowiedź. To dlaczego, to też jest z twojego wykładu, dlaczego w grach dominuje ta walka taka wygraj, przegraj, pokonaj, zgiń? Dlaczego nie jest szerzej, tak jak w filmach, książkach, muzyce? Bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że się nie da, tylko tak było zawsze, nie? I to jest troszeczkę taki motyw, że
ponieważ gry się kształtują, że nie, mamy combat system, no to combat system siłą rzeczy jest o tym, że kogoś zabijemy albo zabiją nas, nie? Albo jakby wszystkie gry z definicji są o jakby osiągnięciu jakiegoś celu, więc go wygram albo przegram, nie? Że to są takie wartości, które są łatwo dostępne, bo one po prostu są wbudowane niejako w strukturę tego działania, które robimy. Ale jakby ta teza, którą próbowałem dzisiaj bronić, jest taka, że to nie muszą być te tylko wartości, ale zresztą no, takie gry właśnie jak This War of Mine, Dragon Cancer, nie? Czy Frostpunk, tak? One pokazują, że jakby to spektrum wartości, którymi operują mechaniki, bo to jest ważne, tak? To nie chodzi o to, że zrobimy story w grze o jakimś, nie wiem, bardziej dojrzałe, o jakimś zestawie wartości, którego wcześniej nie było, nie? To na przykład The Last of Us robi świetnie. No to jest bardzo dojrzałe story o... Tylko tam story się dzieje... No właśnie, dokładnie. Tam się story dzieje pomiędzy rozgrywką, tak. nie? Dokładnie. Ja bym powiedział, że na przykład The Last of Us 2 jest troszkę krokiem w tę stronę, o której mówię, dlatego, że jeżeli powiemy, że The Last of Us jest tak naprawdę grą o zemście i o koszcie, jaki się płaci za przemoc, no to już przez to, że moja rozgrywka polega na stosowaniu przemocy cały czas, już się robi bardziej na temat, nie? Jakby główny gry. Wciąż to nie jest tak, że z tej rozgrywki wynika jakaś duża zmiana w tej fabule, nie? Na przykład, ale już jako całość jest to bardziej spójne doświadczenie. Nie? Tak. No ale dlaczego nie jest? No, ja jakby też eksploruję sobie trochę takie tematy gier, które nie są tylko o wygraniu, że o pokonaniu kogoś, nie? O takie, może nawet złe słowo, agresja to jest złe słowo, ale właśnie o triumfie. Triumf to jest dobre słowo. No, był jakiś czas temu Jacka Brzezińskiego i Artura Ganszyńca Wanderlust, który był klapą totalną, no ale na przykład była to jedna z takich nielicznych gier, która mówiła która była o podróżach w naszym rzeczywistym świecie. Czy ty wyobrażasz sobie, że no może poza GTA, które też jest takie, powiedzmy, w naszym rzeczywistym świecie, ale opiera się na triumfie, czy jest miejsce na gry, które mogą być właśnie podróżnicze, czy mogą być dokumentalne, o czym wspomnieliśmy przy okazji Solidarności. Tak. Wiesz, ja mam wrażenie, że to jest tak, że te wszystkie takie jakby filozoficzno-high-konceptowe rozkminy, które tutaj między innymi na tym moim panelu były, że one są fajne i jakby intelektualnie stymulujące, ale to jest na przykład w strategii 11-bit Studios jako firmy, nie? Na koniec, znaczy to jest ważne, żeby to były wartościowe rzeczy, ale to muszą być też dobre gry, po prostu. I jakby, kurczę, dobre to też może złe słowo, tak? Bo to nie chodzi o to, że nie wiem, Wonderlust jest złą grą, chodzi o to, że ono jest... Już powiedziałeś. To nie o to mi chodziło. Artur i Jacek, pozdrawiam bardzo. Nie, to jakby... Jednym z elementów jakby robienia gier jest dla nas to, żeby one były business relevant, po prostu mówiąc wprost. Nie? To znaczy przez business relevant mam na myśli, żeby były typem gry, który jest w stanie dotrzeć mimo wszystko to nie chodzi o to, że mają być dla wszystkich, nie? Ale że chodzi o to, że mają mieć dostatecznie duży audience potencjalny, żeby one po prostu się opłacały jako przedsięwzięcia biznesowe, no bo jakby na koniec nie robimy po prostu gier dla samej tylko i wyłącznie sztuki, nie? To jest jednak firma, która ma zarabiać pieniądze. Nie? Jak to jest, bo Borys powiedział tutaj o triumfie. Sukces i triumf, nie? To jest to, czego gracze poszukują najbardziej w opowieściach, jako że to jest część strategii, nie? Jakby biznesowej, co jest bardzo zrozumiałe. Czy to jest taki element, który jest bardzo znaczący? To znaczy chcemy stworzyć grę, w której ktoś na końcu może powiedzieć, ok, osiągnąłem sukces, albo czegoś się tam dowiedziałem. Oczywiście ten sukces był okupiony jakimś tam cierpieniem, ale czy to jest właśnie to, że ten triumf jest czymś, co nas ciągnie do zakończenia tej gry, do powtarzania jej? Ja mam wrażenie, jest taki, nie pamiętam kto to mówił, ale był taki tekst, który wydaje mi się ma w sobie dużo mądrości, że każda gra gdzieś na swoim dnie jest jakiegoś rodzaju power fantasy. Nie? Znaczy w takim sensie, że choćby nie wiem jaka to gra nie była, to na końcu to jest jakiegoś rodzaju ten triumf, nawet przez łzy, gdzieś tam się pojawia. Ja mam wrażenie, że to się bierze z tego, że jeżeli przyjmiemy definicję Suitsa, jakby gier, nie? Czyli dobrowolne pokonywanie niekoniecznych przeszkód, to w samym tym konflikcie pokonywania przeszkód
jest wbudowane to, że mi się może udać albo nie udać. Nie? A jak mi się uda, no to psychologicznie jesteśmy nagrodzeni po prostu poczuciem satysfakcji. Zresztą, no tak, kropka. Wydaje mi się, że to jest, że to jest ważne. Jakby to z kolei Brian Upton, jakby w tych książkach, które dzisiaj też cytowałem, tam są bardzo fajne, użyteczne bardzo uważam heurystyki tego, co to znaczy, że gdy projektujemy grę i rozgrywkę, nie, to na co powinniśmy zwrócić uwagę. Nie? On mówi, że bardzo ważne, żeby system gry czy decyzje, które mamy, spełniały 6 prostych heurystyk. Nie? Żeby był wybór, żeby ten wybór miał konsekwencje, żeby te konsekwencje dało się przewidzieć, ale żeby nie były oczywiste, żeby były w miarę różnorodne i żeby sprawiały mi satysfakcję. Nie? I jak się spojrzy na te 6 elementów, jakby w szczególności ta satysfakcja, to jest coś takiego, no, co jest jakoś wewnętrznie związane z jakimś poczuciem zrobienia dobrej roboty, szeroko rozumianej. Nie? Okej, ale jeżeli popatrzymy na filmy, to filmy potrafią bazować na przekazywaniu bardzo różnorodnych emocji i trochę zauważam, że to, co powiedziałeś, że czytanie poezji od grania w Duma aż tak bardzo się nie różni, to czy gry, co jeszcze mogą wziąć gry z innych mediów po prostu? Ja bym to odwrócił to pytanie, bo to nie tyle jest, co gry mają wziąć z innych mediów, tylko jak gry mogłyby nauczyć się, albo inaczej, jak gry mogłyby poszerzyć spektrum tego, o czym mogą być. Nie? I to jest ważne, o czym dzisiaj próbowałem mówić, bo to jakby takie myślenie o tym, kurczę, no filmy to robią, to spróbmy tak samo, tylko trochę inaczej w grach, to ma krótkie nogi. Nie? Ale też powiedziałeś, że wartości są podstawą mechanik. Tak, dokładnie, nie? Bo to jest na przykład taka rzecz, którą jak się spojrzy, bo to nie jest tak naprawdę specyficzne dla filmów, tylko jest specyficzne dla opowieści, szeroko rozumianej, nie? Bo oczywiście w filmach mamy opowieści, ale to jest rzecz, o której dzisiaj też starałem się uargumentować, że psychologicznie, ponieważ świat nie istnieje i wszystko, co mamy, to tylko ta nasza narracja w głowie, ale to jest właśnie narracja, nie? I teraz jakby antropologicznie patrząc, opowieści powstały po to, żeby przekazywać między ludźmi sens świata. Czy to sens interakcji między ludźmi, cele, wartości, które warto i których nie warto i tak dalej. Nie? I jeżeli to jest antropologicznie fundamentalna rzecz, jeżeli się na niej oprzemy, a nie na jakiejś konkretnej technice, nie? Jakby z tego czy innego medium, ale oprzemy się o to, że opowieści psychologicznie, narracyjnie rozumiejąc, są o zmianach wartości i odpowiednio skonstruowane opowiadają nam sens świata, i to spróbujemy zaaplikować do gier, gdzie powiemy sobie, że każda rozgrywka jest taką psychologiczną narracją, psychologiczną jakby opowieścią, którą tworzymy używając mechanik, osiągając cele albo nie osiągając celi i tak dalej. I to zaprojektujemy z myślą o nieoczywistych wartościach. Ponad wygram, przegram, zabiję, nie zabiję. No to jest dla mnie droga właśnie jakby poszerzenia tego, o czym gry mogą mówić, nie? Tak naprawdę. To jest też, mnie bardzo ciekawi ta relacja między sukcesem gracza a tragedią, którą przeżywał podczas przechodzenia gry, bo to jest tak, ja jakby w kontekście takiej relacji między filmem a grą można chyba dosyć mocno mówić o The Last of Us, no bo to zostało teraz pokazane w ramach serialu. Ja mam takie poczucie, że drugi epizod The Last of Us, w sensie druga część gry, part 2, że tam jest właśnie taka zaburzona, że nie ma tam równowagi między sukcesem a tragedią. Znaczy, że druga część gry jest uznaną, oczywiście fenomenalną, technologicznie świetną historią. Tyle tylko, że ja mam osobiste poczucie, że ja przeżyłem tam więcej tragedii niż satysfakcji. W związku z tym moje wspomnienia nie do końca są dobre. Natomiast z Frostpunka mam poczucie, że przeżyłem satysfakcję mimo tragedii. I teraz jakby wygląda na to, że można opowiedzieć grę o wszystkim, pod warunkiem, że zostanie ten 6. punkt zachowany, czyli ta satysfakcja gracza. Wydaje mi się, że to jest chyba jednak taki czynnik, którego nie da się wyeliminować. I najważniejsze jest też to, że można go zachować nawet opowiadając straszne historie, nawet opowiadając tragedię. Więc ten sukces wydaje mi się, że może być takim nieodłączną częścią w ogóle gier. Ale wiecie, bo można, nie wiem, teraz mi to przyszło do głowy, więc może głupoty gadam, ale niedźwiedziujcie ze mną. Bo jakby spojrzeć na satysfakcję, znowu odwołując się do czegoś, na czym bazują linearne media, nie? Czyli na tym katarzis jakby greckim. Nie? Przecież dramaty greckie
to też były takie, kurde, wszystko przerąbane, a na końcu i tak umierają, nie? Generalnie. Ale przecież one powstawały, jakby ta koncepcja katarzis w ogóle było, że my możemy to przeżyć po to, żeby mimo wszystko odczuć jakąś taką egzystencjalną satysfakcję. Nie? Nawet jeśli ona nie jest z pozytywnych emocji. I się zastanawiam, czy to gdzieś tutaj czegoś takiego nie ma, nie? Że można by próbować tą satysfakcję opierać nie tyle o to, że hej, wygrałem, dostałem pucharek, tylko przeżyłem coś, co warto było przeżyć. Nie? I to jest satysfakcjonujące. To jest na pewno fantastyczna koncepcja i na pewno warto by ją badać, tylko chyba tu ten taki biznesowy aspekt przychodzi, że jakby ryzyko badania tej koncepcji, zwłaszcza przy produkcji AAA, jest dosyć... Tak. Ale wiecie, no mamy ileś tam, no może nie tak dużo, ale mamy Spec Ops The Line, gdzie pod przykrywką strzelanki jakby poszerzano to spektrum doświadczeń, jakie mogą przeżyć gracze w grze. No i tak naprawdę no wiesz, jaka była najciekawsza definicja, czym jest This War of Mine, że to jest symulator grzebania w śmieciach. Tej takiej mechanicznej podstawy, nie? No ale jakie śmieci skąd bierzesz, to tworzy już niesamowite historie. Ale ja jeszcze zmienię trochę temat i zapytam, co to znaczy, że gra powinna pytać gracza? A nie o... to słowo mi teraz wzięło statement, że nie oświadczać mu jak... Tak. Nie oświadczać, co autor by chciał, nie, tak naprawdę, tylko zadawać pytanie. No to jest znowu, ja nawet robiłem przed wyjazdem na GDC tą opowieść też wewnętrznie u nas i to było bardzo, bardzo ciekawe, bo na przykład niektórzy designerzy ze mną w zespole się nie do końca zgadzali właśnie w tym obszarze, nie? Że to jest tak, że my jako autorzy powinniśmy mieć jakieś zdanie, co chcemy, żeby gracz doświadczył, no a potem on się może z tym najwyżej nie zgodzić. Ja na to trochę inaczej jednak patrzę, bo wydaje mi się, że tak jak, nie wiem, robimy treatment filmu, robimy scenariusz, piszemy książkę, nie? To ja jednak mam pełną autorską kontrolę nad tym, co chcę, żeby jakby mój widz, czytelnik przeżył. Co on z tego wyciągnie, to jest już ten obszar interakcji, nie? Gdzie ja mu jednak nie mam wpływu na to, jakie on ma doświadczenia życiowe, co sobie o tym pomyśli i tak dalej, ale jednak na zasadzie tego, jakie bodźce mu dostarczę, nad tym mam pełną kontrolę. A to jest użyteczne, moim zdaniem jest użyteczne myśleć w grach nie w kategorii tego, co ja bym chciał, żeby tam było, tylko na jakie pytanie chciałbym, żeby gracz udzielił odpowiedzi. Bo ten komponent tutaj jakby znowu odróżniający gry od innych mediów jest taki, że gracz jest w dużej mierze współautorem tej opowieści. Nie? Właśnie dlatego, że podejmuje te decyzje i używając tych mechanik zmienia te wartości. Jakby operuje tym silnikiem historii. I ponosi konsekwencje. I ponosi tego konsekwencje. To on jest w dużej mierze współautorem. Więc jest ciekawsze zadać pytanie, hej graczu, do czego się posuniesz, żeby przetrwało miasto, niż mu powiedzieć, no trzeba będzie ciężkie decyzje podjąć, żeby przetrwało miasto. Znaczy w zasadzie wiecie, jakby jedno i drugie jest prawdziwe. Nie? Tylko po prostu to pytanie jest od razu otwierające się na tą podmiotowość gracza, nie? Po prostu. Okej, to jeszcze jedna rzecz. A propos i This War of Mine i Frostpunka. Łatwiej opowiadać historie tragiczne, czy historie śmieszne? Ale powiedzmy sobie szczerze, też w grach mało jest komedii. Tak. To jest też taki, to wspomniałeś o tym, ale to jest bardzo taki bo filmy, książki, nie wiem, telewizja jest pełna komedii. W grach to tylko czasami są jakieś elementy. I są elementy komiczne bardziej niż komedia, nie? Tak naprawdę. No ja, kurczę, wiecie, nie wiem dlaczego tak jest, ale to, żeśmy wewnętrznie właśnie w bitach to jest taki trochę running joke, nie? Że w końcu kiedyś zrobimy komedię, która jest meaningful, nie? Ale ja nie wiem, nie mam pojęcia jak to zrobić. Ja mam wrażenie, że w ogóle to jest tak, że zrobienie dobrej komedii, to znaczy nie slapsticka, tylko faktycznie dobrej komedii, to jest po prostu w cholerę trudne niezależnie od medium, nie? Po prostu. No a jak to zrobić w grach właśnie uznając te niekonieczne przeszkody, które jakby i tą podmiotowość, którą my graczowi zaprojektujemy, to znaczy kim gracz jest i co robi, nie? I żeby to siadło jako element komediowy, to jest, kurczę, to jest jakiś rocket science, nie? W tej chwili ja sobie nawet nie bardzo umiem wyobrazić, jak do tego podejść, nie? Więc zdecydowanie trudniejsze jest robienie komedii, moim zdaniem. Wiesz, to chyba głównie wynika z tego, że poczucie humoru jest zróżnicowane bardzo, a smutek jest dosyć uniwersalny, więc tragedia chyba łatwiej wchodzi. Kurczę, no może tak jest.
Może to jest tak, że, no bo mamy te 6 bazowych emocji, nie? I tylko tam jedna z nich jest jednoznacznie pozytywna, tak? Jest radość, zdaje się, a cała reszta to jest jakieś różne odcienie generalnie. No. Jest też taka teoria, którą kiedyś powiedział Jacek Brzeziński, pozdrawiamy, że to wynika z ojców założycieli po prostu w ogóle świat game devu, że to byli bardzo określeni ludzie, którzy nadali tak mocny kierunek, że ciężko teraz nawet wychodzić poza te... No to jest ciekawa perspektywa. Ja mam wrażenie, że to jest, że w niej jest dużo prawdy, no bo jednak jak się spojrzy na gry jako przemysł, nie? Jako industry szeroko rozumiane, no to inercja tego, jakby co tu powstaje, jest olbrzymia tak naprawdę. Nie? No to jakby patrząc na... To z wielu powodów. Nie? Znaczy raz, że masz cykle produkcyjne rzędu 5 lat i dłużej, nie? Tych największych gier. Dwa, że to, o czym wspominałeś, nie? Że kurczę, eksperymentowanie o tych wartościach dla Ubisoftu na przykład na 1500 osób zespołu, nie? Jakby i formuła, która ma się spiąć w 3 lata produkcji i tak dalej. Jasna cholera, no i nie wiem, setki milionów dolarów na tym wiszące. No weź tu podejmij decyzję, a to zróbmy coś zupełnie innego. To prawda. Więc wydaje mi się, że takiego zapieczenia się w tym, co jest i działa, zwłaszcza właśnie w dużych budżetach, dużych projektach jest bardzo dużo. Nie? No tutaj, i o tym zresztą Paweł Sasko dzisiaj mówił rano na tym swoim wykładzie, nie? Że na bazie zresztą Cyberpunka i jakby tych gier, żeby oddać sprawiedliwość, jakby w grach CD-u jest no, dużo miejsc, w których jest jakaś odwaga taka twórcza. No podjęta, jest nie? na przykład świetny romans. Moim zdaniem chyba najlepszy ten z Panem, jeżeli ktoś pyta, że to jest jeden z najlepszych romansów w ogóle w grach ever. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, się zgodzę, po tym jak Cyberpunka grałem jakoś tam niedługo po premierze, że to jest jakby strasznie mało docenione było w tej grze. Znaczy inaczej, mam wrażenie, że to się przebija z tego, jak ludzie o niej opowiadają, ale nikt tego nie nazwał, nie pokazał tak palcem. Mam wrażenie, że to jest gra, która jako jedna z najlepiej robiących gier opierających się o takie... stonowane emocje. Znaczy momenty, które tam są, które zapadają w pamięć, o których dzisiaj Paweł wspominał, nie wiem, ten The Pyramid Head, nie? Jakby, czy jakby te questy z Judy, czy z Panem właśnie, jakby ten moment w burzy piaskowej, w zamknięciu. Zauważcie, że to są wszystko momenty, które zostają z tobą po tym doświadczeniu, czy Johnny Silverhand versus jego dziewczyna, jak się nazywa? Cholera, wyleciało mi z głowy. To też, tak jakbyś w ogóle o to nie zapytał, to bym wiedział. Jak teraz... Idziemy dalej. Przepraszam. Tak, więc jego dziewczyna, ich relacja, nie? Jakby ten flashback, gdzie się dowiadujemy, jaką oni mieli relację, jak ona zginęła i tak, spoiler, przepraszam. No to są rzeczy oparte o niesłychanie zniuansowane i właśnie czasami bardzo stonowane emocje. Ja nad tym się zastanawiałem i po prostu ja uznałem, że to jest, że to są bardzo szczere postacie. I to jest podstawa. Że znaczy, one są ludzkie. To jest takie prowadzenie bohatera i aktorów, powiedzmy, takie bardzo filmowe jednak. To prawda, tam się dba o detal taki emocjonalny, że tam gesty, wiesz, różne rzeczy się na to sprowadzają. I jakby chyba do tego, co mówisz, to jest dużo prawdy w tym, bo jak się tak spojrzy na bohaterów i na postaci, to nie jest tak, że kurczę, wszyscy są jakby ADHD od nienawiści do lubienia i tak dalej. To jest kwadratowe i sztuczne, nie? A tak naprawdę takiej złożoną postać, złożonego człowieka poznajesz po tym, że on ma zniuansowane, nieoczywiste i wcale nie jakoś podkręcone do 11 emocje, nie? I jakby to w tej grze uważam było rewelacyjne, nie? Niezależnie od jej stanu technicznego na launch, bo to było widać po prostu od początku, nie? No to jest mogę ci powiedzieć, to nie jest temat, o którym się mówi, ale każdy gracz to instynktownie wyczuwa. To wiesz, takie niuanse to jest coś, co chłoniemy i niekoniecznie potrafimy nawet wskazać. A z perspektywy współczesnego internetu, no dużo lepiej się klika, o co tam się nie udało, niż tam jakaś głębia postaci dokładna. Tak. Więc to jest pewnie ten powód jakby istotny. Ja jeszcze miałem do ciebie jedno dobre pytanie. No dobrze, bo to ja myślałem, że już kończymy powoli. Nie. Bo trochę chciałbym cię wypytać o Frostpunka 2, jeżeli będę zadawał pytania,
które odpowiedzieć nie możesz, Próbuj. nie odpowiadaj. Opowiadałeś o tym, że zależało wam na tym, żeby każdy ten jakby setting, jakby nowa odsłona gry miała swoją własną historię i jakby tak. opowiadała swój, żeby to nie była tam Frostpunk 1,5. Już w tej jesieni, ostatnia jesień? Tak. Już żeście opowiadali tą historię trochę z innej perspektywy. Czy w części drugiej jakby Frost jest nadal ważnym elementem całej opowieści, czy tylko pozostałością po tytule? No to byłoby głupio, jakby trzeba było tytuł zmieniać, jakby nie był. No ale wiesz, no, czasami tytuł jest ważniejszy niż zawartość, nie? Bo to jest jednak łączy się ze świadomością graczy. To jak szklana pułapka, nie? Ja kurczę, w sumie rzeczywiście. Nie, jakby jest zimno dalej. Jakby to jest taki element fundacyjny dla tego IP w dużej mierze. Natomiast to, na czym zależało nam przy robieniu Frostpunka 2, to że jakby tak jak my o nim myśleliśmy, to bardziej myśleliśmy w kategoriach kontynuacji, a nie sequela. Ja nie wiem w sumie, to jest może takie rozróżnienie, które mi dobrze robi w głowie, nie? Ale bardziej chodziło o to, że nie robimy tego samego, co było, tylko więcej, bardziej, mocniej, szybciej, nie? Tylko jeżeli Frostpunk 1 opowiedział historię o przetrwaniu tego miasta, nie? I o tym, co musimy poświęcić, żeby ono przetrwało, no to pytaniem teraz jest, no to co teraz? Nie? Tak naprawdę, takim fundacyjnym. I rozumiem, że są nowe fundacyjne wartości pytania i będą też nowe mechaniki oparte na to. Tak, będą. Żeby nie grzebać za bardzo w Frostpunku 2, bo się boję, że cię naciągnę na jakąś odpowiedź, której nie chciałbyś udzielić. Chciałbym jeszcze na chwilę sięgnąć po pierwszego Frostpunka, jeżeli masz ochotę i nie jesteś zmęczony wystarczająco. Bo to jest tak, że dla mnie bardzo duże znaczenie w tej grze miało centralne położenie pieca. Wiem, że to pytanie brzmi jak banalnie, ale to w ogóle to, że ten piec jest na okładce, to, że przed tym piecem stoi człowiek, to nadaje takiego poczucia boskości temu piecowi i to trochę tak sięga, jakby musimy trochę zrezygnować ze standardów i sięgać po takie, że nagle naszym bożkiem jest ten piec. Ale jakie były w ogóle, jaka koncepcja stała za tym, że wybraliście taki sposób budowy, że centralną częścią jest piec i wokół tego buduje się ta ludzka osada? To było związane w dużej mierze to było związane z takim, nazwijmy to, visual identity tej gry, nie? To znaczy ta kolistość budowania w kraterze i ten piec na środku, to tak wizualnie było coś, na czym na przykład bardzo Przemkowi Marszałowi zależało. Ale my staramy się nie robić rzeczy tylko dlatego, że nie wiem, jednej osobie na nim zależy, żeby to było miało sens jako... Akurat to by mogło tak być, ale nie, dlatego, że staramy się, żeby te elementy, jeżeli już są w grze, to żeby one wynikały w jakiś sposób właśnie z wizji. Nie? I jak na przykład tak było ze steampunkiem w ogóle, jako takim elementem fantastycznym tego świata, no bo jeżeli cały świat zamarza, pod koniec XIX wieku, to miało sens rozwijać technologię parową, dlatego że to było jednocześnie źródło energii, ale i ciepła. Nie? Jakby, więc na przykład steampunk był w ten sposób umocowany. No i jeżeli ciepła, to generator, który jest tym generatorem ciepła jako centralne miejsce w mieście, ma sens. A jakby mechanicznie dlaczego? No dlatego, że jak od niego się miasto rozrasta, no to ciepło się gdzieś jakby od niego... Ale to jest pomysł, który pojawił się w trakcie. To nie jest taki, który mieliście od początku. Na początku pierwsze prototypy Frostpunka się budowało normalnie no chyba nawet nie wiem, czy to był grid, czy jakiś taki freeform, ale na zasadzie takiego, wiecie, no jakby kwadraty. No. Tak, dokładnie. W pewnym momencie żeśmy stwierdzili po prostu po którymś, nie pamiętam już w którym milestone'ie, że no kurczę, to będzie, zróbmy to, bo to będzie po pierwsze spójne i tak dalej, a będzie też USP w jakimś, nie? I było. A ile się nad tym napociliśmy, żeby to zadziałało, to nasze, nie? To jest masakra, tak w ogóle. No tak się domyślam. Nie, w ogóle idea mi się to... Jakby za tym oczywiście stoją te argumenty, o których mówisz, nie? Tam technologie, które są, ale to centralne umieszczenie tego pieca dla mnie jakby z takiego filozoficznego punktu widzenia miało bardzo duże znaczenie, że to jest taki trochę powrót do pogaństwa, że odrzucamy wszystko, co ludzkie i modlimy, właśnie taka totemiczna struktura. Ale dobrze, to... Ale to wiesz, fajnie, że takie znaczenia się znajduje, nie? Znaczy zakładałem, że wy też żeście mieli taki pomysł gdzieś po drodze. Może nie. Jest to bezpośrednio czegoś takiego nie było, ale centralność tego budynku była ważna zawsze dla nas, nie? Jakby, że to jest ikoniczne, nie? Więc
Więc w sumie już od ikoniczności do totemizmu niedaleko już, nie? Więc... No, to prawda. Słuchaj, ja mam jeszcze, wydaje mi się ostatnie już pytanie. Ile w rwaniu, a ile w podrzucie? Cholera. W rwaniu 100, O, nieźle. a w podrzucie do 120. Udało mi się wrócić, bo miałem kontuzję pleców, ale... Mówimy o podnoszeniu ciężarów, proszę Państwa. Tak, jakoś trzeba odreagować, że się te gry robi cały dzień. Nie? Także Kuba, bardzo dziękujemy za rozmowę. Państwa oczywiście zapraszamy do zadawania pytań i mam nadzieję, że jeszcze się jakoś widzimy. Ja bardzo chętnie, bardzo chętnie. Dzięki, że wytrzymaliście moje gadanie. Z całą przyjemnością. Do zobaczenia Państwu. Trzymajcie się. Cześć.